Liluś, pozwól, że cię wezmę w kadr. Pozwól, że cię wezmę w kadr. Dzień dobry, wieczorne wiadomości. Do fryzjera idę. Jutro, tak właściwie. Muszę iść już. No słuchajcie, kochani, dzisiaj chciałem się odnieść troszkę właśnie do tego Dawida z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Nie wiem, czy wiecie, ale Dawid z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, on wypuścił pewien film. Mają 750 subów, prawie 400 filmów, no i mają filmy takie popularno-naukowe. No i generalnie pierwszy raz on wrzucił taki film, taki od siebie personalny. Zabolał go hejt i wrzucił filmik, który swoimi wyświetleniami zdecydowanie przebił jego wyświetlenia z ostatnich miesięcy, nawet z ostatniego półrocza bym rzekł i chyba się nie mylę. Tak, nawet więcej, no czy nawet może z ostatniego roku, słuchajcie, tak. To jest film, który prawie dwukrotnie przebił średnią z jego ostatniego roku, 586 wyświetleń. Dawid z kanału Naukowy Bełkot postanowił podzielić się tym swoją obawą, tak? Postanowił podzielić się swoją obawą w zakresie właśnie tutaj tego, że on nie czuje się bezpiecznie na YouTubie. Nie czuję się bezpiecznie na YouTubie. Czuję się po prostu nękany i to mnie bardzo, bardzo mocno dotyka. Niejednokrotnie zasypiam z bardzo nieprzyjemnymi myślami po tym, jak zaglądam do tego, co się pod moimi filmami dzieje. Ostatnio było z filmem o ołowicy, który nosił tytuł "W środku zginęło 17 mężczyzn, tajemnica szwedzkiej chaty", a na miniaturce była ta chata ze Spitsbergenu i napis "Co zabiło tych ludzi", a film był o ołowicy. I to wiadomo bardzo szybko, więc dostałem wtedy komentarze w stylu, jakby komuś się nie chciało oglądać, zabił ich ołów, bo gotowali żarcie w puszkach, które zawierały ten pierwiastek. Od tyle 17 minut, z czego 15 do wywalenia, bo temat jest typową ciekawostką i cały ten nomen omen bełkot jest tak niesamowicie interesujący i przystępny, że zapomniałem go po paru godzinach. Ten film jest dokładnie taki, jaki miał być. Na przykład jak ja bym tu ustał i mój tata i byśmy obydwaj patrzyli na to biurko, które jest tym samym przedmiotem, to będziemy widzieli dwa różne biurka. Ponieważ ja będę zwracał uwagę na co innego. Mój tata jest stolarzem, więc ja będę zwracał uwagę może na estetykę, może na bajery, takie jak tutaj wychodzące gniazdka do prądu, przedłużki razem z tym biurkiem, może na te LEDy, które są podpięte przy tym biurku. I ja tak będę patrzył na to biurko i na jego rozmiar, a mój tata może popatrzy, z jakiej płyty to jest zrobione, może stuknie, dotknie, sprawdzi, czy to jest po prostu trwałe, czy to jest trudno zrobić, czy to jest tandeta, czy to jest badziewie, jakie ma nóżki i tak dalej. Mnie na przykład nie obchodzą nóżki, tak? Quentin Tarantino powiedział o swoim filmie Pulp Fiction, że ma wielką nadzieję, że jeżeli 1 000 000 osób zobaczy jego film, to że będzie widziało 1 000 000 innych filmów. No i do czego dążę? Że każdy z nas widzi inaczej rzeczywistość, więc wiecie, nie będę się odnosił tutaj do Dawida, tego co on konkretnie mówi, tylko po prostu odsunę się od tej treści i spojrzę na mechanizm, tak? Dawid tutaj, żali się na hejt, nie? Żali się na hejt pod jego filmami. Dał po prostu wyraźnie znać światu, że go coś boli. Ja nie mówię, że to jest złe, nie? Ale tak naprawdę jest to nic innego jak czepianie się, że pada deszcz, nie? W tym mechanizmie zabrakło trochę tego, o czym ja często mówię, że właśnie życie to jest yin-yang, to jest, wiecie, możecie sobie to uznawać za jakiś tam oklepany znaczek, to jest taki fundament, To jest fundament, wiecie, to jest normalne, że będą cię ludzie cisnęli, tak? Tak jak normalne jest to, że czasami jesteś chory, a czasami jesteś zdrowy, Wiecie, to jest normalne. Ja jestem twórcą mikroskopijnym, a też dostaję hejt pod moim filmem o Wiśniewskim. Nie ma co się tak naprawdę skarżyć na to, że pada deszcz, nie? Moim zdaniem. To trzeba po prostu zaakceptować, tak? Przestali chyba w ogóle widzieć we mnie człowieka. Oni nie są świadomi tego, że po drugiej stronie te komentarze będzie czytał żywy człowiek i te komentarze mogą go bardzo, bardzo dotknąć. Przyznanie się przed kimkolwiek, że hejt mnie dotyka i sobie z nim nie radzę, a do tego się tym filmem trochę przyznaję. Efekt Streisand, czyli rodzaj internetowego zjawiska, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji dochodzi w krótkim czasie do rozpowszechnienia ich wśród szerokiej grupy odbiorców. Jakiś koleś robił zdjęcia wybrzeża Kalifornii, żeby udokumentować, że to wybrzeże jest w trakcie erozji. 12 000 zdjęć.
I jedno z tych zdjęć zawierało dom Barbary Streisand. Pozwała typa na 50 milionów w 2003 i rozprzestrzeniło się to na taką skalę, że tak naprawdę wszyscy wtedy faktycznie wiedzieli, że to jest tamten Streisand i znajduje się tu i tu. Tak działa świat. Wróćcie proszę do mojego filmu, który jest zatytułowany Czy rozmawiać sam ze sobą. Tam właśnie stanowię o tym, że tam, gdzie dajesz energię, to będzie po prostu rosło, nie? I to jest jakby fundament rzeczywistości. Tam, gdzie ty kierujesz swoją atencję i uwagę, a to jest jedna z nielicznych rzeczy, na jaką jako ludzie mamy wpływ, kierowanie naszej atencji, tak to działa, no. Tak to działa, że... Zobaczcie, no Dawid tutaj z Naukowego Bełkotu, on dodał energii. Tak, po pierwsze skarżył się, że pada deszcz, nie ogarnął troszeczkę tego, nie mówię tego w złym tonie, mówię to z takiej obserwacji, takiego obserwuję, że jest noc czy dzień, tak, to nie jest ocena, to jest obserwacja, że jest ciemno albo jasno. No on żalił się, obawiał się, że pada deszcz, tak, tak jakby było to coś niesamowitego. Po drugie, zrobił efekt Streisand, bo tak naprawdę mało osób o tym wiedziało. On przez rok czasu nie wykręcił takich wyświetleń jak tu, więc zrobił efekt Streisand, publikując to i teraz każdy wie, że jest osobą, którą łatwo dotknąć. Jest osobą, która zejdzie ze swojej ścieżki i ulegnie wpływom osób nic nieznaczących. Osób, które są na dnie intelektualnym i emocjonalnym, tak? I on pokazał to ludziom. Niestety, ale świat tak działa, że jak okazujesz słabość, to stajesz się celem ataków. Go away. I'm big and scary. Holy f***. W różnego rodzaju poradach, gdy atakuje cię dzikie zwierzę lub na przykład gdy biegnie na ciebie słoń, najlepszym rozwiązaniem jest nie odwracać się tyłem, nie uciekać, a przede wszystkim udawać, że stawiasz opór. Stwarzać pozory niebezpiecznego, bo jeżeli tylko pokażesz słabość, no to zwierzę od razu na ciebie pobiegnie i od razu cię zaatakuje. Więc to nie jest jakaś tam myśl z kosmosu, tylko no niestety tak trzeba. Okazywanie słabości zachęca do agresji, zarówno w świecie naturalnym i zwierzęcym, jak i w naszym świecie ludzkim. Cisną w internecie anonimowo tylko ludzie, którzy są bardzo nieszczęśliwi sami ze sobą, którzy nie mogą na siebie patrzeć w lustrze, którzy plują sobie w brodę każdego dnia, którzy budzą się rano i najchętniej nie wstawaliby z łóżka, którzy mają wielki żal do całego życia, mają w sobie jad, są zgorzkniali życiowo, żałują swoich decyzji, nie są w stanie powziąć działań naprawczych, skupiają się tylko na przeszłości i na swojej miernocie. Ludzie, którzy nienawidzą sami siebie w środku, są zepsuci w środku i odmawiają pracy nad sobą. Tylko tacy ludzie cisną w internecie anonimowo, w komentarzach czy w grach. Tylko tacy ludzie. Więc wiecie, po pierwsze przejmowanie się opinią takich ludzi jest nieracjonalne, jest nielogiczne. Więc wiecie, i Dawid z Naukowego Bełkotu, on tutaj odpowiadał na poszczególne komentarze. On cytował te komentarze tych hejterów, którzy mieli anal w niku, na przykład. Nie mieli oczywiście zdjęcia i on się odnosił do nich merytorycznie. Prymus Google'a pisze: umyj się, ogól, odrzuć zęby i dopiero potem filmy kręć. Nie drap się podczas filmu. Może to jest dobra rada, ale wydaje mi się też, że mój content nie zależy od tego, jak ja wyglądam. Przecież to tak jakby gołąb nasrał ci na szachownicę, a ty byś próbował mu wyjaśnić, że tak się nie robi. I próbował tłumaczyć mu zasady, jak stawiać te figury na szachownicy. Gołębiowi, który zesrał się na szachownicę. Nie wiem. Ja mam wrażenie, że chodzi za mną tłum ludzi, który tylko czeka, aż obrazi mnie tak, że pęknę. I udawanie, że to mnie nie dotyka, ja już mam tego dosyć. Uważam, że ono jest szkodliwe, bo ono zachęca tych ludzi, żeby tylko mocniej próbować dopierdolić. On robi coś dla ludzi, to jest ciekawe, to niesie za sobą wartość, ma prawie 1 000 000 subskrypcji, jest twórcą. Można powiedzieć, że jest artystą, można powiedzieć, że jest pasjonatem. No i jest wrażliwy, ma wrażliwą duszę, co widać po tym filmie, tak? Kiedyś zniknie, zestarzejemy się, on zniknie, wszyscy będziemy powoli znikać, to
Zostanie coś po nim na tym świecie, wartość dodana, tak? A on się przyjmuje typami, którzy bluzgają go w komentarzach. Nie zdał sobie troszkę sprawy z tego, że on powinien współczuć tym ludziom, a już na pewno nie dawać im takiej satysfakcji, jaką dał, bo jestem przekonany, że każda ta jedna osoba, która zobaczyła ten swój komentarz na tym filmiku, do którego Dawid się z taką precyzją próbuje odnieść, wytłumaczając się, oni siedzieli, pili sobie piwko, zaprosili swojego drugiego przygłupiego kolegę, ty dawaj zobaczysz coś, tylko czekaj, skręcę blanta i ci puszczę. Patrz na tą ciotę, jak on się tłumaczy, patrz mój nick jest, anal coś tam, zobacz jak on się tu odnosi, jaki frajer, co? Taka była ich reakcja, jestem przekonany. I lew zszedł ze swojej ścieżki po to, żeby dać satysfakcję jeszcze tym robakom po prostu, no. Tym ludziom trzeba współczuć. Współczuć. Oni sami ze sobą czują się na co dzień bardzo źle, pisząc takie rzeczy. Na pewno nie można tu podejść merytorycznie, tam trzeba podejść ze współczuciem. To, że ktoś może sobie postawić za cel życia, jest dla mnie strasznie bolesne, żeby mnie zniszczyć, żeby udowodnić, że doktorat z chemii znalazłem w chipsach i powinienem się go wyrzec. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że w pełni zasłużyłem na ten tytuł i jestem mega dumny z tej książki. Ja w tym momencie jestem w takim stanie psychicznym bardzo często po takiej sesji czytania takich komentarzy, że nie życzyłbym nikomu, żeby w takiej sytuacji był. Jakie miałbym remedium dla Dawida? Dawidzie, musiałbyś, jeżeli pragniesz nie przejmować się takimi sytuacjami, takimi komentarzami takich ludzi, to jest jeden sposób na to. Musisz odciąć się również od tych dobrych opinii. Musisz odciąć się od wszystkiego. Bo jeżeli ty łapiesz się tych dobrych opinii, patrzysz sobie, o jak miło, fajnie, oczywiście to buduje, oczywiście. Ale jeżeli ty przywiązujesz wagę do tych dobrych i od nich uzależniasz swoje poczucie wartości i materiałów, które wnosisz, to później będą cię dotykać negatywne. Musisz odciąć się od wszystkiego, robić swoje, iść do przodu i nie patrzeć. Nie patrzeć totalnie. Iść do przodu. Odetnij się od wszystkiego, od dobrych i złych. Skup się na sobie, skup się na swoim działaniu, skup się na swoim materiale, na rozwoju. A ten szum, no trzeba olać, nie? Wiadomo, że to co dobre, no to cieszy oko, a to co niedobre troszkę mniej. No ale niestety, no. Mówią, że jeżeli nie masz hejtu, to nie jesteś wystarczająco duży. I to jest oczywiste. Posłuchaj, ja nie jestem osobą religijną, mam pewne przekonania, natomiast mówiąc kolokwialnie i mówiąc w takiej formie, gdzie każdy by zrozumiał, załóżmy, że otwiera się niebo jutro. Niebo się otwiera. Schodzi Pan Bóg. I On daje pokarm i wodę tam, gdzie jej brakuje. Daje schronienie tam, gdzie go nie ma. Daje ognisko i ciepło tam, gdzie jest zimno. Daje ludziom życie. To ja tu i teraz daję uciąć rękę, że znalazłaby się rzesza, jak nie cały naród osób, które hejtowałyby tą postać z nieba. Nie istnieje materiał, który nie ma hejtu. Nie istnieje twórca, który nie ma hejtu. Czy ty jesteś naukowym bełkotem, czy ty jesteś rozkminkami, które mają 200 subskrypcji niecałe, czy ty jesteś Leonardo DiCapriem, czy ty jesteś Bogiem z nieba. Zawsze znajdzie się osoba w dołku psychiczno-mentalnym, która nie cierpi sama siebie, nie cierpi swojego życia i świata, czuje się ofiarą każdego dnia i zawsze znajdzie się cały naród takich osób, które będą hejtować każdego. Trzeba to zrozumieć i zaakceptować. Słuchajcie, wieczorne wiadomości tutaj dla was, Adi z podcastu Rozkminki. Oczywiście subki, łapki, to jest coś, co ja lubię dostawać. Zachęcam do oglądania moich długich podcastów też. No i tyle. No i tyle. No i co? Trzymajcie się ciepło. Na razie.